Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a w tym filmie chciałem poruszyć temat następnych dodatków mapowych, czyli Idaho i Iberii. Najciekawsza sprawa związana z nimi to to, że wiemy o nich już teraz, dosyć szybko porównując te potwierdzenia następnych dodatków do poprzednich. Zazwyczaj na takie potwierdzenia czekaliśmy na początku danego roku, w którym takowy dodatek miał zostać wydany. Na przykład dodatek Beyond the Baltic Sea został potwierdzony w pierwszym kwartale 2018 roku, a wyszedł pod koniec tamtego roku. W przypadku ATS-owych DLC sprawa wygląda trochę inaczej za sprawą wydawanych co pół roku nowych stanów, ale w większości też jest podobnie. Natomiast teraz mamy sytuację, gdzie studio nie czekało długo z oficjalnym ogłoszeniem i nie bawiło się w różne zgadywanki i tym podobne rzeczy. Od razu postanowili przedstawić światu swoje kolejne projekty, ale czy to coś znaczy, czy te dodatki pojawią się znacznie wcześniej? Na świątecznym streamie szef SCS-u Paweł Szebor powiedział, że zdecydowali się już teraz pokazać swoje projekty dodatków mapowych, aby zwiększyć ich rozgłos, aby nabić trochę statystyk na Steamie, coś jak w przypadku statystyk na YouTubie, co potem wpłynie lepiej na pozycjonowanie tego dodatku na Steamie, a w ostatecznym rezultacie na zwiększone zyski oczywiście. No dobra, wiemy dlaczego tak wcześnie, ale czy w takim razie te dodatki pojawią się też wcześniej niż jak było z poprzednimi do tej pory? W przypadku Iberii myślę, że nie. Jest to duży teren, na który na pewno ekipa mapmakerów będzie potrzebowała sporo czasu, zwłaszcza jeśli przy dużej ilości dróg i miejscowości będą też skupiali się na detaliczności terenów, tak jak w przypadku DLC Road to the Black Sea. Paweł Szebor tak samo zaznaczył, że zespół pracujący nad Iberią czeka dużo pracy i już po wydaniu Road to the Black Sea zaczęli w pełni pracę nad Iberią. Dodatkowo ze zdjęć, które możemy zobaczyć na steamowej stronie Iberii, możemy dojrzeć co niektóre braki, które zapewne zostaną kiedyś dopracowane. Między innymi zdjęcie numer 3. Drogi bez pasów, naczepy w pierwszym planie położone od tak, a samemu miejscu brakuje końcowego wykończenia. Iberia potrzebuje czasu, aby kto wie, może stać się nawet najlepszym mapowym dodatkiem do Euro Truck Simulator 2. A jeśli chodzi o Idaho, to myślę, że na pewno pojawi się znacznie wcześniej od Iberii i zapewne nie jako jedyny dodatek mapowy do ATS-a. W 2020 oprócz Idaho powinien pojawić się przynajmniej jeszcze jeden stan do ATS-a, ale dokładniej o tym powiem może kiedyś indziej. Idaho na zdjęciach ze Steam prezentuje się bardzo dobrze, większość tych miejsc wygląda na wykończone, a sam stan nie jest duży, co może przełożyć się na szybsze wydanie. Intuicja mi mówi, że Idaho może pojawić się nawet na początku drugiego kwartału 2020 roku, jednak nie zdziwię się, jeśli wyjdzie w połowie 2020, tak jak to było z DLC Waszyngton, które wyszło w połowie 2019 roku. Zdziwiłbym się, gdyby zostało wydane później, ale mam nadzieję, że wyjdzie wcześniej niż później. Pierwsze informacje o tych dodatkach pewnie pojawią się dopiero w następnym roku, więc pozostaje nam oczywiście czekać. Jeśli chodzi o ten krótki materiał, to by było na tyle, najważniejsze sprawy wyjaśnione i cóż, czekamy. A jeśli chodzi o ten film to tyle, a więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.